Siemanko, pozdrowienia z Namibii. Jesteśmy właśnie w pięknym Fish River Canyon, ale to widzieliście w poprzednim odcinku. Piękne miejsce, bardzo tak troszeczkę podobne do Grand Canyonu, który jest w Nevadzie. Właśnie ruszamy w dalszą podróż. Tak naprawdę dzisiaj do zrobienia mamy jakieś 600 km. Drogi w Namibii są jakie są. Zobaczymy, jak będzie później. Ale ogólnie wszystko dobrze, będziemy zwiedzać miejsca, te takie miejsca, które naprawdę chcemy Wam pokazać, te takie, które trzeba pokazać, jak się jest w Namibii, plus dodatkowo parę jeszcze takich mniejszych smaczków, żebyście widzieli dodatkowo, coś będziemy pokazywać po drodze i tak dalej. W Namibii zostajemy ponad 2 tygodnie i mamy bardzo wiele miejsc do zobaczenia, także nie mogę się już doczekać. Zapraszam na ten odcinek, oglądajcie kolejny odcinek z Namibii. Lecimy dzisiaj 600 km do zrobienia. Ile zrobimy, to zrobimy. Nigdzie nam się nie śpieszy. No i cały czas taka piękna trasa. Jedziemy, ale po drodze trzeba było się zatrzymać. Przejęłem niezłą furę. O, widzę w ogóle, że tu więcej jest. Ale ta wygląda dobrze. Jest old school. Stary Fordzik. Właśnie nam strusie na drogę wyszły, ale pewnie jak dojedziemy, to szybciutko uciekną. Ale spróbujemy. Jeden po lewej, drugi po prawej. I może te, co wczoraj widzieliśmy, może te same. O, tamten już ucieka. Pojechaliśmy kawałek dalej i tutaj już camping jest za 200 od osoby. Pokażę Wam, co tutaj mają. Też kolejny camping, w którym są jakieś stare takie fury. Fajnie sobie to wymyślili, no nie ma co. Bardzo takie zajawkowe i przyciąga ludzi, jakby nie patrzeć. O, te drzewka są fajne. Rosną też na pustyni, widzieliśmy. Stare Fordy. No, albo można sobie wziąć takie coś. 500 od osoby. Fajnie się jedzie, bo cały czas, wiecie, my jemy jakieś zwierzęta, było jakieś strusie, antylopy były, a może to się inaczej nazywa tutaj, zebry. Co jeszcze widzieliśmy? Coś jeszcze widzieliśmy, ale i tak się nie mogę doczekać już tej części, gdzie będą naprawdę takie, wiecie, już powiedziałem Ci, takie safari, słonie, żyrafy i tak dalej, ale będzie petarda. Kolejny złomek. Welcome. Co to jest? Krokodyla mają? O, ale krokodyle wielkie. Patrzcie, tam są schowane. Kurde, nie wiem, czy coś widzicie przed sąsiadką, ale musicie mi uwierzyć. Są 2 ogromne krokodyle. Porozmawialiśmy teraz z właścicielką, bardzo fajna, zabawna pani. Ona mówi tak, widzisz, co robimy z byłymi mężami? Właściciel powiedział, że musi nam obowiązkowo pokazać, jak to wygląda w środku. O, ty, nie spodziewałem się, że patrzę, jak są domki. O, No, nie spodziewałem się Iglo. I to kosztuje tyle, co My zapłaciliśmy tam za to, że mogliśmy tylko sobie stanąć, no. Moi kochani, jeszcze w tym odcinku bardzo chciałem Wam polecić moje białko wojownika na osób Pajak 10 SFD. Dostajecie zniżkę na wszystkie produkty w SFD, także polecam skorzystać. Jak wiecie, z SFD współpracuję już bardzo długo, są praktycznie ze mną od samego początku, także bardzo im za to dziękuję, a Wam polecam właśnie ten produkt, a już po nowym roku pojawią się kolejne nowe produkty. Krótka przerwa na siku. Super się jedzie. Jest tak dobra droga, co on kombinuje.
A pokazuje, że tory są, bo ogólnie trasa jest tak dobra, więc akurat jedziemy teraz asfaltem, co nas zaskoczyło trochę. Myśleliśmy, że teraz będzie szutrowa droga. Spoko, mamy jeszcze 50 km do miasta, w którym podobno możemy złapać internet. Ale to się okaże wszystko. Musimy od razu tam zjeść obiad też, bo już taka pora. Myślę, że jak dojdziemy tam do miasta, to połowę ze sobą już będziemy mieli dzisiaj. Może się uda zrobić całą trasę, którą planujemy. To już do miejscowości Aus. Piotrek właśnie pokazuje, gdzie jesteśmy. Jeszcze mamy kawał drogi dokładnie. I tutaj co? RPA, Botswana, bo do Botswany później jedziemy. Angola na górze. Do Angolii podobnie nie tak łatwo wizę dostać. Taki sklepik, zaraz będzie trzeba skoczyć, kupić jakieś mięso na później. Od razu trzeba zatankować, póki jest okazja, bo nie wiadomo, kiedy następna stacja będzie. Idziesz pan? Hello, sir. Dawaj, dawaj. Hello. We need to full. Full tank. Yes, please. Znaleźliśmy taki hotel. Wygląda tak naprawdę spoko. Flagi wywieszone różne. Trzymajcie kciuki, żeby internet dał radę. Żebyśmy mogli zrobić swoje i jechać dalej. No i że mieli pyszne jedzenie oczywiście. Ale wygląda na bogaty taki. No i tak, z mojej winy 4 godziny obsuwy. Nie miałem straczki, to nie to. Nie cieszcie się. Musiałem wysłać materiał niestety, albo stety, żebyście mieli co oglądać w czwartek. Także no, wyszło jak wyszło. Droga tylko taka szutrowa i dookoła tylko góry i nic więcej. Ale podobno ta trasa ma być bardzo piękna, tak nam pani mówiła jedna. Też zobaczymy. Popatrzcie, 3 gości na nas ścina. O, stoimy w miejscu, to się już przyzwyczajają, że tu jesteśmy. Ale przez chwilę speszone były. No. Już samo to tam ma. Jest taki zachód słońca, że tak się ciężko prowadzi auto. W ogóle odbija się tak dziwnie się to odbija, że bardzo ciężko się. Taka mgła też. No. A no tak, przed nami jest jeszcze mgła, no. Jest mgła i takie bardzo jasne słońce już zaszło, No. ale jest taki Jest, bo nawet widać jak się odbija ode mnie. Tak, jest taki bardzo mocno żółty ten i ciężko się prowadzi, jest niewygodnie. A trzeba teraz uważać, bo zwierzęta będą jeszcze wieczorem. No, i jeszcze mamy 2 godziny trasy, żeby dojechać do naszego kempingu. No, kawałek jest. Tak. Mamy eskortę naszą. Prosto z Afryki. O, ale pięknie. O, się włączyła apka. Mamy jeszcze 50 km. Co chwilę jakieś zwierzęta na drodze, ale powiem wam, że jest tyle dobrze, że świecą im się oczy i od razu widać z daleka. Dobra. Dojechaliśmy do kampingu, na którym tak naprawdę nie było miejsca dla nas. Brama już była zamknięta, ale stwierdziliśmy, że wjedziemy, przejedziemy się dookoła zobaczyć. Okazało się, że jakieś miejsce jest. Czy ktoś tu przyjedzie, czy nie? Mamy nadzieję, że nie. Bo już jest 22, w sumie to już nie powinien przyjechać. Może zobaczymy. Znaczy, nie może, tylko na pewno. Rano pójdziemy powiedzieć, że po prostu przyjechaliśmy, że chcemy 2 dni tu zostać. I może coś się uda. Ważne, że dzisiaj jest gdzie spać. No, jutro wam więcej opowiem. Idę spać. Trzeba wstać o 7 i zrobić trening. 6:40, pobudka, Polo już gdzieś śpi od pół godziny. Popatrzcie, jak mamy tutaj dookoła. Każdy ma taki swój osobny jakby domek. Znaczy domek, to jest tylko to jest łazienka. Dzisiaj trzeba zrobić pranie jakieś, zrobić trening, bo jest to fajne miejsce, żeby poćwiczyć i załatwić permit. Pozwolić wjazdu do parku narodowego. Jest okazja. Tu trzeba wyprać koszulkę. O, Taszek przyleciał. Kawkę pijemy i później zaczynamy trening. Trening, a dopiero po treningu będziemy mieć śniadanie. Nie ma powodu dlaczego. Po prostu tak. Po prostu chcemy najpierw poćwiczyć, a później na spokojnie sobie zjeść. Bo później już będzie tak gorąco,
że raczej będzie ciężko ćwiczyć. Wiecie, tutaj już temperatury są duże, nie ma co gadać. Pranie zrobione, się będzie szybko suszyło. Na takim słoneczku to chwila, moment. Tak wieje od 2 godzin, że w ogóle nie da się nic nagrywać. Powiem wam, że mam duże obawy tego, co my nagramy na pustyni w miejscach, do których jedziemy. Bo jak tak będzie cały czas wiało, podkreślam, na wyjeździe z RPA złamałem mikrofon, będę, nie wiem kiedy miał nowy. Jeśli tylko gdzieś dojedziemy do jakiejś stolicy i będzie akurat sklep DJI, to kupię. Albo jakikolwiek inny, żeby tylko po prostu mieć. Ale chciałbym DJI, bo one zdecydowanie są najlepsze z tych wszystkich, które używałem. No i będzie problem. Grzesiu będzie musiał dużo muzyki podstawiać. Dzisiaj ogólnie zapowiada się piękny dzień. Najpierw musimy jechać jeszcze do biura, zapłacić za nocleg, bo jak wczoraj przyjechaliśmy, było już zamknięte. I później, jeszcze chwilę na internecie posiedzieć, bo trzeba coś tam porobić. Następnie ruszamy i później wracamy tu na kolejną noc. Zostajemy w tym miejscu 2 dni, ponieważ tu w okolicy jest wiele fajnych miejsc do zobaczenia. I to miejsce jest też fajne, żeby tutaj sobie spać. Tam w ogóle, tam, czekajcie. Tam jest też basen. Ale chyba nikt nie korzysta. Ludzie tu nie przyjeżdżają leżeć na basenie, tylko przyjeżdżają na pustynię i na inne piękne miejsca zwiedzać i nagrywać. Powiem wam, że z serii z Namibii nagrałem taką serię, znaczy z odcinków Namibii, będziecie mieli taką serię piękną. Jest tu co pokazać i tu jest naprawdę taka Afryka, jak sobie ludzie wyobrażają Afrykę. Zawijamy namioty i jedziemy. Wszędzie pustynia. Tutaj jest biuro, musimy jechać pogadać i złapać neta. Wjeżdżamy już do parku, tylko trzeba najpierw opłacić permit. 150 trzeba zapłacić, czyli to jest jakieś 40 zł w przybliżeniu. Patrzcie, ile wlepek ludzi z całego świata. A ja niestety swojej nie mam, bo przed Pakistanem się ich pozbyłem. Przed Afganistanem, żeby się do mnie nie doczepili przypadkiem. Wiecie jak to, trzeba było ukrywać wszystkie dowody jakieś, że jestem blogerem. Tak, trzeba było 350 zapłacić za 2 osoby i samochód, czyli około 80 zł plus minus. Takie piękne rzeczy, jak wam zaraz pokażemy, się nie mogę doczekać. No, jeden z ładniejszych, w tym odcinku jedne z ładniejszych miejsc wam pokażemy. Chociaż nie, w każdym w sumie będzie coś ładnego, bo cała Namibia jest piękna. Ale dzisiaj zobaczymy miejsca, które wszyscy pokazują na jakichś rolkach na Instagramie i tak dalej, bo są tak cudowne po prostu. W ogóle przyroda w Namibii to jest coś niesamowitego. Jak tam, gotowy? Słuchajcie, jestem mega podekscytowany, bo jedziemy do miejsca, gdzie będziemy musieli spuścić powietrze z opon, zrobić to na 1.6 i próbować przejechać przez kawałek pustyni. Pani powiedziała, że jak się boimy, nie jesteśmy pewni, jak się jeździ po piachu, to można zapłacić 50 zł chyba za autobus, taki shuttle, no i was zawiezie. Powiem tak, jak autobus tam dojeżdża, a my byśmy nie dojechali 4x4, to od razu możecie odsubskrybować kanał wtedy. Ale to może też jest taki autobus, wiesz, hardkorowy, tak, znaczy autobus. Jak autobus jedzie, nie to jak my możemy nie przejechać? To nie jest autobus, mi się wydaje, to jest taki chyba shuttle 4x4, ona powiedziała po prostu bus, że chodzi, wiesz, że tam ludzie wchodzą, ale mi się wydaje, że to jest taki shuttle 4x4 po prostu, wiesz, z otwartym tą. Także masz wyczynowego kierowcę, damy radę. Ale jedziemy, powiem wam, fajnie. Przygodę naszą. Jest tu kanion, są tu wydmy. Jest tu dużo do zobaczenia. Bardzo dużo. Ona mówiła, że jak zdążymy przed 7 wieczorem, to będzie jest 10 rano. Jest 10 rano, czyli musi być bardzo dużo. Ale no zobaczymy, wiecie, jak niektórzy to sobie lubią siedzieć długo. W ogóle mówiła, że mogliśmy być o 6 rano, że tutaj nie jest tak gorąco, no ale cóż, mieliśmy ważne sprawy do załatwienia. Trening.
Pierwszy punkt, gdzie się zatrzymujemy, to viewpoint. Zobaczcie, jakie kolorki wszędzie dookoła. Patrzcie to. Ale petarda. No i moi kochani, patrzcie wszystko dookoła, jak to wygląda już. Dojeżdżamy do najlepszego miejsca. Mamy tam jeszcze parę kilometrów, ale to już pierwsza wielka wydma przed nami. A ludzie do góry tam wychodzą. Można tutaj balonem też sobie polatać, właśnie nad tą pustynią. Kosztowało 8,5 tysiąca, czyli to jest 17, to jest ponad 2000 zł, że się przeleci tutaj balonem. Strasznie dużo. Pamiętam w Laos płaciłem chyba 200 zł, $50 jakoś. Dobra, jest plus i minus. W sumie 2 minus, 1 plus. Plus jest taki, że wszyscy już wyjeżdżają z parku, bo jest 12. Minus jest taki, że jest największy upał. I my dopiero przyjechaliśmy, ale jesteśmy tu sami. Praktycznie. Teraz wychodzimy na jedną wydmę, na której nikogo nie ma. Właśnie przyszliśmy po buty, bo jest piasek tak nagrzany. Kolejnym minusem jest to, że skończyło mi się miejsce na drugim telefonie, muszę nagrywać starym. A jeszcze jednym jest to, że trzeba założyć buty, bo piasek jest tak nagrzany, że szok. Ale świetnie. Ale zrobimy ujęcie. Zapraszam Was od razu na mojego Instagrama, czy Podróże Wojownika YouTube. Dokładnie po drodze, podłoga Wojownika, podłoga YouTube. Zobaczcie te niesamowite foty i filmiki. Właśnie trzeba było wody przelać, posmarować się, bo nieciekawie jest. Trzeba się smarować, bo tak pali słońce. Zresztą ja wiem, że na pewno to będę wyglądał jak burak czerwony, no ale no cóż. Dobra, patrzcie, teraz zaczynają się pierwsze schodki. Trzeba jechać tak chyba, no, po prostu kolejną. I tak dojechaliśmy. Patrzcie to. Jakie drzewo, jakie ma kolce. Widziałem kiedyś Bear Grylls. Używał właśnie z tego drzewa gałęzi, żeby się ogrodzić dookoła, żeby ogrodzić namiot, żeby żadne dzikie zwierzę nie podeszło. I wcale się nie dziwię nawet. Co? No kiedyś widziałem, jak używali tego, żeby dookoła, na przykład miejsce, gdzie zatrzymujesz się w jakiejś tej, tym ogrodzić dookoła, żeby żadne dzikie zwierzę nie podchodziło, bo odstrasza, kolce odstraszają. No. No i tak, dojechaliśmy na parkingu, gdzie musimy spuścić powietrze do 1,6 bara, czy 1,5 nawet. Możecie zobaczyć, tu ludzie już jedni spuszczają, drudzy już później pompują jeszcze raz. No, bo zaraz zaczyna się jazda przez piasek. Mamy 4 km taką trasą, gdzie musimy się po prostu przedostać. Trzeba przygotować dobrze auto. No i dawaj, wyciągaj sprzęt. Przy spuszczaniu to tylko trzeba wcisnąć. To wyciągnij, żebyśmy widzieli ile. Wyciągnij maszynkę. No, trzeba spuścić do 1,5. Jak gdzie? Dobrze. Kurwa pół. Piotrek poszedł zapytać, co mamy dokładnie ustawić. You have like maximum. Like H, you have H2, H4 and then L4. Okay, thank you so much. No dobra. You lose yours. Pan nam pomógł. Mówi, odłóż telefon, bo musisz dobrze prowadzić. No to dobrze. A jeśli się boicie jechać, to macie możliwość skorzystania z takiego czegoś. To jest właśnie to, co wam mówiłem, ten autobus, a to jest traktor tak naprawdę. Ile to kosztowało? 180. 180 do osoby? 40. No.
No lorries, buses, bikes, all alone. Tak. 4x4 only. Jeśli będziesz normalnym, jest Kara. Patrzcie, jakie widoki dookoła. Jeszcze jest poleciał już kawałek, żeby jechać. Lecimy, Piotrek! Przed chwilą mnie, Zestresowany, żebyśmy się nie zakopali jak ten gościu. przed chwilą mnie ten już zakopany stał tam. Utknął. Ale my tu damy radę. Ale jest ogień. Szok. Musimy dojść jeszcze tam. Zaraz wam pokażę. Jesteśmy drogami na Dead Way. Musimy iść tam kilometr jeszcze. I tutaj jest właśnie to najpopularniejsze miejsce, takie co są te drzewa suche. Zaraz wam pokażę. Niestety przed chwilą wyczytałem, że jest zakaz dronów tutaj. Ciebie trzeba wymyślić. Umówmy się, no ale jaka to jest głupota. Ja rozumiem zakaz drona w mieście, gdzie może w kogoś wpaść, coś rozwalić i tak dalej. Przy lotniskach, bazach wojskowych, wszystko rozumiem. Ale na pustyni bez przesady. Ale parzy piasek! Trzeba w buty szybko wskoczyć. Wiśnia, odezwij się w komentarzach, że to ty. Oczywiście jestem bardzo przeciwny robieniu takiego czegoś. No bo to jest troszkę głupie. Musieliśmy się zakryć, bo tak słońce grzeje. Wiecie, trzeba uważać. Jakiś udar albo coś, a to nie ma żartów. I jechaliśmy tutaj, bo 40 stopni pokazywał samochód. Czyli w słońcu mamy jakieś ponad 50. Trzeba bardzo uważać na siebie. Patrzcie, wszystko wyschnięte. Habibi, mam to Namibia. Strasznie tu wiele, że mało będę mówił. Może tam dalej się uda. Nie ma lekko. Jest tak gorąco. Dobrze, mamy dużo wody. Zaraz powinniśmy być na miejscu. Trzeba się napić. Walizka pełna pieniędzy. Jak spotkamy jakiegoś beduina, żeby kupić wodę. Wodę i wielbłąda. Ale niesamowite. Wszędzie dookoła tylko piasek. A tu cyk. Ale mi zasło w buzi. Chwila, moment, przeszliśmy tylko kilometr, a powiem wam, że w buzi już Sahara. Słuchaj, nie mam. I wiecie, jaki jest plus? Nikogo nie ma. Idą teraz tylko 2 osoby. Całe miejsce puste. A z samego rana to tu autobusy stały. U nas pod stacją benzynową, bo u nas pod kempingiem stało 5 autobusów. Mijaliśmy masę samochodów. Wszystkiego. No ale temperatura też jest taka, jaka jest, także się nie dziwię ludziom, że rano tutaj są. No i tak wygląda wszystko dookoła. Dziewięćset lat temu, kiedy tutaj to miejsce zostało odcięte od rzeki, po prostu wyschło totalnie. Niesamowite po środku pustyni. Takie coś. Ale powiem wam, że niektóre drzewka jeszcze tam dalej są zielone. Także to nie całkiem jest tak. Idziemy właśnie szukać takiego drzewa, przy którym każdy robi tutaj sobie zdjęcie. Chyba nie to, bo to jest trochę nie takie, jak było na zdjęciach. Bo nie ukrywam, że też tam chcę mieć fotę. Duże kłopoty z wiatrem.
że akurat w dzień jak wyjeżdżaliśmy na Namibię musiałem złamać mikrofon, no po prostu pech jak nie wiem. Także wybaczcie mi to niestety, no tak jest jak jest. Powiem wam, że jest tu scenografia do dobrego filmu. Pewnie to jakieś kiedyś nagrywali. Teraz ci, co tutaj była taka dwójka, poszli sobie już i zostaliśmy całkowicie sami. No ale niewiele takich wariatów jest na świecie, którzy w największy upał przychodzą w takie miejsce. No ale cóż, to jest plus, że nie ma tu nikogo. No i tu jak widzicie na sam koniec jest najlepsze miejsce. Najlepiej to wygląda. Chciałem właśnie sobie tam porobić foty, ale jesteśmy już po prostu spaleni. Już czuję, jak mam popalone dłonie, twarz. Piotrek to ma po prostu bordową już. A zostawcie nam suba za te poświęcenie. A jak? Ale warto, naprawdę warto. Tak mi się wydaje. Zdecydowanie, tam to będzie najlepsze. Piotrek dobrze podsumował. Iść tyle przez pustynię, tyle cierpieć, żeby z suchym drzewem zdjęcie zrobić. Trzeba być dziwnym. Trzeba być świrem. Trzeba być świrem. YouTube'owym wariatem, ale to wszystko dlatego, żeby wam to pokazać, no i żeby zobaczyć. Przyznam szczerze, że to było jedno z takich też podróżniczych marzeń, żeby tutaj przyjść. Widziałem bardzo dużo zdjęć, bardzo dużo filmów z tego miejsca. I fajnie. O, ile to się jeszcze ciągnie, jak daleko. Daleko. Myślałem, że to nie jest takie wielkie, a tam się ciągnie i ciągnie to daleko. Jest ponad 50 stopni w słońcu. To sobie wyobraźcie ten upał, jacy będziemy spaleni. Ale dla tych widoków totalnie było warto. O, powiem wam tak. Powrót to normalnie nie miał końca. Tak się trasa ciągnęła, że po prostu szok. Podziwiam ludzi, którzy robią sobie naprawdę wyzwania, że nie wiem, ileś tam przez miesiąc czy ileś pokonują jakieś tam odcinki na tym, albo przejdą że nie całą Saharę, ale że takie naprawdę wyzwania robią, jeszcze ciągną coś, jakieś sanie, takie, że tam mieć wodę i tak dalej. Czytałem kiedyś o takim chłopaku, co jakiś tam rekord świata pobił. Ale kozak. My przeszliśmy tutaj, nie wiem, z 2,5 km po pustyni. I to normalnie wykańcza, tak? Patrzcie, w ogóle jestem już jestem spalony. Cały czas się osłaniałem ręcznikiem. A jestem zjarany, także szok. No mam tak. Powiem ci ciekawostkę, jeszcze lepszą ziomuś. Dajesz. Tam jest dopiero główna atrakcja. No dalej, co tam jest? Tam jest ta cała Sus Valley, tam gdzie było oznakowane. To jest jedna z pobocznych atrakcji. Tam jeszcze Snar Valley, Sus Valley i jeszcze dwie te wydmy. Będzie trzeba na razie odpocząć trochę w samolocie my mamy, ale w bani. Trzeba troszkę się schłodzić, bo wiecie, jak przegrzejemy organizm, przegrzejemy głowy, będzie bardzo, bardzo źle i nieodpowiedzialnie. Nie ma żartów, już chyba nie ma żartów, no. Przecież to zrobimy wszystko. O, patrzcie co teraz pokazuje, już 44 stopnie, czyli myślę, wydaje, że w słońcu O, 50 grubo. 55 do 60 mogło być na pustyni. No, lecimy dalej, kochani, ale na razie będzie przerwa w samochodzie, żeby schłodzić organizmy nasze i głowy. Chcecie? Łeb to jest najrzany mocno. Kurde, parkowałem i trochę nie wymierzyłem, że mamy namioty na górze i niestety gałąź, ale chyba nic się nie stało. No, a nasza misja na teraz ugotować obiad. Jakieś spaghetti. Trzeba najpierw wodę ugotować na makaron. Makaron zrobimy, później mięsko z sosem i później jeszcze wsypiemy makaron do tego całego. Wszystko będzie cieplutkie.
się gotuje. Mięsko, pomidorki. I nie ma tu nikogo. Ujęcia z drona myślę, że naprawdę kozak zrobiłem, także powinno Wam się podobać. Drugi etap. Trzeba teraz z tej kiełbaski wycisnąć mięso i podsmażyć. Piotrek tam odcedza makaron. Tak, ubraliśmy teraz kiełbaskę z flakka. Trzeba było ściągnąć, smażyć. Jedyny minus jest taki, znaczy nie mamy do bolognese, tylko do carbonary. No cóż, trzeba improwizować. Sos dolany, teraz musi zgęstnieć. Później dołożymy tylko makaron i obiad gotowy. Powiem tak, no, wygląda jak wygląda, ale pamiętajcie, najlepsze dania nie zawsze dobrze wyglądają. My się mamy najeść, a nie testować jedzenie. To jest naprawdę smaczne. Smaczne? No, to jest sos carbonara. Tam nie powiem, Z mięsem do bolognese. z mięsem wołowym. Tak, i jeszcze makaron do penne alfredo, tak. Penne to jest makaron, ale do alfredo typowo, do sosu śmietanowego, idealnie. To mamy 3 w jednym. To jak? Nie mogliśmy się zdecydować na jedno spaghetti, na jeden jakiś makaron, to wzięliśmy 3. To zrobiliśmy 3 razem. Włosi jak to oglądają, to płaczą. Jeśli oglądają to jacyś Włosi, pamiętajcie, że moją ulubioną pizzą jest hawajska. No wczorajsza była mocna. Ta wczorajsza to była najlepsza, no nie, może nie najlepsza, ale była naprawdę bardzo dobrą hawajską. Z kurczakiem, szpinakiem. Ananasem, serem, coś tam jeszcze było. W ogóle przed chwilą podjechał samochód. A jaki pan, co jest stąd, myśleliśmy, że coś się do nas przyczepi, że tu gotujemy i tak dalej, bo nie byliśmy pewni, czy możemy to tu robić. No ale w sumie są stoliki i tak dalej, no to mówimy, dobra, gotujemy sobie obiad. Ale podjechał tylko zapytać, czy widzieliśmy tu kogoś, czy ktoś tu był, bo chciał kogoś wziąć z powrotem. Tylko ja jestem. I tyle. I tylko my tu jesteśmy. Każdy normalny o tej godzinie tu nie przyjeżdża. A że my jesteśmy z Piotrkiem całkiem normalni, to wybraliśmy najgorszą godzinę. No ale trudno. Udało się. Cali zdrowi. Zjemy obiadek. Ruszamy w dalszą podróż. No i widzicie, pół godzinki i pyszny obiad zrobiony. Trzeba zakręcić kuchenkę. Szkoda gazu. Koła dopompowane i lecimy dalej. Mamy coś ponad 2 bary, nie wiem czy to nie za mało, ale na stacji zapytamy najwyżej, jak się będzie trzeba, to dopompujemy. Prywatny driver. A jak pamiętajcie, trzeba się w życiu ustawić dobrze. Życzę po 170 subskrypcji. Mordo, chodź wezmę cię do Conora na bułeczkę jakąś. Widzicie? Conor McGregor się dorabia na boku. Whisky chyba nie idzie. To się piekarnia otwiera, co nie? No, 17 godzina. Tak, od razu. 17 godzina. Zatrzymaliśmy się na chwilę w miasteczku. Internet zapytał, ale kurde jak wieje tutaj. Cały czas wszędzie tu wieje. No teraz powinno być troszkę lepiej. No, byliśmy zapytać to kemping. Spoko. 200 tylko za noc od osoby. Znaczy 200 tych, czyli jakieś 45 zł, 50 niecałe. O, 44 nie wiem. Cały czas. Ile to 200 można przeliczyć? 44 zł? 44 zł. No. 46 zł. Ale niestety dzisiejszej nocy potrzebujemy miejsca, gdzie jest dobry internet, albo chociaż gdzie jest internet taki, żeby wysyłać materiały. Mam 3 odcinki do wysłania. Piotrek ma też do załadowania odcinek. Musimy mieć dzisiaj internet. Patrzcie, jakie piękne widoki.
Patrzcie, jak zmienił się krajobraz. Tutaj teraz takie góry są. Droga jest też nieciekawa. Dobra, dojechaliśmy już do miasta, jesteśmy już rozłożeni na kempingu. Akurat nic nie widać, bo nie ma światła nawet, także nie będę tam nagrywał. Rano Wam, a w sumie to w kolejnym odcinku pokażę Wam, jak tutaj wygląda. Mamy kemping przy samej plaży. Zostaniemy tutaj na 2 dni, żeby troszkę odpocząć, żeby załatwić swoje sprawy, wysłać materiały. Ale jesteśmy w bardzo fajnym mieście, które Wam też pokażemy. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków, na przykład z Afganistanu lub z Afryki, który jest 5. na kanale, serdecznie zapraszam. Wbijajcie też do Pola na kanał Piotr Polo Przywarski. Dzięki wielkie, trzymajcie się, zostawcie subskrypcję. Lecimy po 400 koła. Pozdrawiam serdecznie.